Cześć kochani, jak zwykle bardzo Was serdecznie witam, czyli kto wita, przepraszam, no tutaj sprawdzam jeszcze nagłośnienie, czy się będzie dobrze nagrywać. Witam Was serdecznie, Janusz Dąbrowski na kanale prowadzonym przez mojego syna Piotra i mnie, Barwy Zdrowia Janusz Dąbrowski. Dla tych, którzy są po raz pierwszy może przeszli na ten kanał, a nie oglądali pierwszego filmiku, wizytówki, takiego przedstawienia się. Kanał jest poświęcony w ogóle wszelkim formom promocji zdrowia i sprawności. Obejmuje, obejmuje w tych swoich audycjach cały szereg aspektów, a więc odżywianie, dożywianie, czyli suplementację naturalną, oddziaływanie terapeutycznych pól magnetycznych na organizm, ale jednocześnie niszczący wpływ tych technicznych, sztucznie generowanych pól. Dalej, sprawę właściwości wody i wpływu wody na organizm, naszej psychiki, naszego ducha i tak dalej. Czyli cały taki konglomerat różnego rodzaju uwarunkowań, które wpływają albo pozytywnie, albo negatywnie na nasze zdrowie. To jest sprawa stresów i tak dalej. O czym dzisiaj? Aha, na początku oczywiście, kochani, tak trochę w ciemno. Subskrypcje, lajki, ewentualnie komentarze na początek. Mam nadzieję, że później jeszcze Wam to przypomnę pod koniec audycji. Więc o czym dzisiaj? A dzisiaj porozmawiamy, posłuchajcie, o naszej postawosklerozie, o naszym skostnieniu mentalnym. Powiem tak, że nikt nie jest wolny od jakichkolwiek paradygmatów, włącznie ze mną, więc się nie będę wymądrzał. Natomiast pracuję nad tym, żeby swoje paradygmaty raz nareszcie obalić, ewentualnie zastąpić je innymi, powiedzmy lepszymi paradygmatami. Natomiast dlaczego w ogóle ta audycja? E, Pojawiła się już audycja na temat szarlatanów. Wysłuchuję na przykład świetnych w ogóle ludzi, braci rodzeń, którzy biją na alarm, inni to tak samo, czyli pewni lekarze, onkolodzy oburzyli się na niektórych szarlatanów, foliarzy, szurów i tak dalej. Jak zwykle chłopcom do bicia jest pan Jerzy Zięba, o którym kłamstw jest w internecie, w mediach jest cała masa, a się przedstawia jako doktor, a jako jakiś tam leczy raka witaminą C, co jest bzdurą nad bzdurami. Oczywiście złapali tutaj i słusznie, tak prawdę mówiąc, niejakiego Oscara D. i na tym tle od razu wylewanie dziecka z kąpielą, a więc w Sejmie odbywają się posiedzenia Komisji do Spraw Zdrowia. Wypowiadała się między innymi ostatnio pani wiceminister zdrowia. Jak posłuchałem tego, słuchajcie, przerażenie ogarnia, bo coś szykują dla nas. Już był sanitaryzm, wszyscy mieliśmy chodzić w kneblach, każdy musiał przyjąć, znaczy musiał, były naciski oczywiście, to znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja jestem zwolennikiem wolności. Jeżeli ktoś chce, proszę bardzo. Ale nie ma żadnego przymusu i niech nikt nie gada głupot, że w takim razie bądź, że tak powiem, odpowiedzialny, chroń siebie i innych. Przepraszam bardzo, ja chronię siebie i innych w ten sposób, że dbam bardzo mocno o mój układ odpornościowy od wielu, wielu lat. Nie mają się jak na razie mnie żadne choróbska. Czasami ja też różnie bywa, jestem obciążony pracą, różnego rodzaju stresy, więc siłą rzeczy czasami ta odporność lekko spada, więc próbuję mnie jakieś tam lekkie przeziębienie wziąć czy coś w tym rodzaju, to od razu po prostu dożywiam swój organizm bardzo mocnymi suplementami, między innymi kolostrum, między innymi reishi, między innymi czystek, między innymi aloes, między innymi minerały i tak dalej, i tak dalej. 2-3 dni jest pokrzyku, co najwyżej więcej z nosa pocieknie, z przeproszeniem sprawa załatwiona. I ostatnio też miałem takie przykłady, że znajoma dzwoni, która jest właśnie na takiej kuracji wspomagającej organizm, że no Janusz, nie będziemy na twoim webinarze, bo wiesz, rozchorowaliśmy się troszeczkę, więc ja mówię Elu, po prostu takie dawki, takie, tego. No i po 2 dniach mówi, posłuchaj, postawiłeś mnie na nogi. Nie ja, tylko ona sama i chwała Bogu, że była ufność z jej strony i sprawa załatwiona. Jeżeli chodzi o te przypadki dzisiaj, tej
całej grypy i tak dalej. Kochani, to są choroby wirusowe. Wirusów nie wybijemy, nie wytłuczemy, tak jak bakterii. Trzeba z tym umieć żyć, ale trzeba się uodpornić, a najlepszą metodą odpornienia jest po prostu alkalizacja organizmu. Nie słuchajcie, delikatnie, no jak tylko mogę ująć, niezorientowanych w tym temacie, również tych, którzy mienią się profesjonalistami, którzy nie mają nawet zazielenionego pojęcia. Mówię o tym otwarcie, nieważne, że ktoś może z nowych gości tutaj na tym kanale powie, że Dąbrowski nosa zadziera, czy jest grzeszy z graniczną, ekstraordynaryjną nieskromnością i tak dalej. Po prostu, kochani, ja jestem też praktykiem. Wiecie doskonale, wielokrotnie o tym powtarzam. Nie leczę nikogo, nie mam uprawnień, nie mam żadnych praw do leczenia i tak dalej. Ja mogę tylko powiedzieć, słuchajcie, jak wspomagać organizm, jak go dożywiać, jak go oczyszczać. W polskich domach przeważnie 2 razy do roku jest większe sprzątanie. Na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Sprzątamy czy nie? A kiedy my sprzątamy własny organizm? Garnki po zupie myjemy codziennie. Talerze staramy się zmywać codziennie, tak? Bo gdyby to zarosło i dalej byśmy na te same brudne talerze wkładali to nasze jedzonko, to kto by co pomyślał? Ale w środku nie ma problemu. Cały czas przerób przez kilkadziesiąt lat i nie ma żadnego czyszczenia, nie ma tam żadnych złogów, nie ma tam żadnych trucizn, nie ma tam różnego rodzaju toksyn, pestycydów, mikro, makro, plastiku i tak dalej, i tak dalej. O tym chcę powiedzieć. I teraz posłuchajcie, są ludzie, którzy są owładnięci myślą o tym, jak nas zbawić za wszelką cenę. Jak zadbać o nasze zdrowie. Chwała im, że oni tak się starają. Tylko niech się czasami, wiecie co, niech się zajmą sami sobą, własnymi mózgami, z własnym skostnieniem, bo jeżeli wypowiada się na tej komisji sejmowej wiceminister zdrowia, pewna pani doktor, to było naprawdę żałosne. Link do tej audycji zamieszczę, znaczy do sprawozdania z tej komisji. To jest długawe, ale można tam po prostu sobie wybrać. Zresztą zamieszczę link do audycji braci Rodzeń, którzy wybrali, wyselekcjonowali pewne wypowiedzi, szczególne wypowiedzi różnych ludzi podczas tej komisji. To wiecie co, włosy dęba stają. Umiesz liczyć dobrze, licz na siebie. Więc niech się po prostu od nas odczepią. A o czym ta pani doktor mówiła? A o tym, że rodzice w gruncie rzeczy do tego zmierzają wypaść, nie mają prawa decydować o własnych dzieciach. O tym, co dzieci mają jeść, że nie mają prawa decydować o tym, czy zaszczepić, czy nie, bo na przykład szczepionki HPV przeciwko HPV, czyli rakowi szyjki macicy, muszą być dla wszystkich, również dla chłopców, bo to chłopcy są nosicielami. Oni w ogóle zwariowali w ogóle. Naprawdę zwariowali. Bo jeżeli są choroby wirusowe, to najpierw trzeba zadbać o wysoką odporność organizmu. Organizmy mają być zdrowe. Od tego zacznijmy. I profilaktyka nie powinna polegać na szybszym wykrywaniu wczesnym choroby, żeby ją leczyć, tylko na zapobieganiu tej chorobie. Przecież to jest takie proste, gdzie coś im się w mózgach po prostu porobiło. A więc kochani, dzisiaj, jak widzicie, jestem troszeczkę taki podjarany, nabuzowany tym wszystkim, ale jak naoglądam się tych po prostu wypowiedzi, była tam jeszcze wypowiedź pewnego człowieka, który namawiał lekarzy do tego, mówi, słuchajcie państwo, ja na początku, wiecie co, pomyślałem, że to jest taka może prowokacja mentalna. Okazało się, że facet mówi poważnie, że mówi, jak już pacjent przychodzi po szczepionkę lub te 2 szczepionki, to namówcie go, żeby wziął 4 od razu, bo później mu się może rozmyślić, może nie mieć czasu, może zrezygnować, a tak niech weźmie od razu 4 szczepionki. Tak, w lewe ramię, prawe ramię, w lewe udo i w prawe udo. A jeszcze może coś po środku, nie wiem. Najlepiej szczepionka prosto wkuta w mózg. Lobotomia. Kiedyś była taka metoda leczenia wielu przypadłości, lobotomia, określona jako naukowa, cud w ogóle medycyny,
A dopiero po iluś tam latach okazało się, że to po prostu to była prawdziwa szarlataneria. Dzisiaj w wyniku działania tego niejakiego Oscara, na którego dzisiaj wszyscy lecą, oczywiście kuby śmieci i tak dalej, w porządku, no trudno, facet zgrzeszył i to bardzo mocno, zmarła kobieta, ale o tym, że 100 000 ludzi w Polsce umiera rokrocznie na nowotwory, to o tym się nie mówi. I czym oni są leczeni? Zgodnie z procedurami, więc jak człowiek umiera zgodnie z procedurą, to nikt lekarzy za 4 litery nie weźmie, bo procedury zostały zachowane. A to, że pacjent cierpi, umiera, że jest tak zwany, na przykład jeżeli chodzi o chemię, biała, żółta i czerwona. A wiecie jak czerwona się nazywa? Czerwony diabeł, z angielskiego, red devil i tak dalej. I teraz do czego zmierzam? Chcę wam coś przeczytać, to będzie fragment jednej z moich książek, nie wiem czy to będzie widoczne, biomagnetyzm. Pola magnetyczne, energia zniszczenia, energia życia i źródło witalności organizmu, to jest część pierwsza, bo jest również część druga. Przy okazji się reklamuje. Jak wykorzystać uzdrawiający potencjał magnetyzmu. I posłuchajcie, ja akurat te tematy, terapeutyczne zastosowanie pól magnetycznych, znam to już od ponad 25 lat. Praktykowałem również wspomaganie organizmu, dożywianie organizmu polami magnetycznymi, czyli inaczej suplementacja polami magnetycznymi, terapeutycznymi pasmami, bo są takie. I wiem doskonale, jak to robić. Kształciłem się u fantastycznych naukowców, między innymi niemieckich, twórców tych metod i tak dalej. W Polsce również są. Pan Andrzej Fiedoruk, pozdrawiam Andrzeja, twórca aparatu MIM-2, polecam do po prostu stosowania, wspomagania organizmu. Znamy się na tym doskonale. Są metody biorezonansowe do diagnostyki, ale jednocześnie do wspomagania organizmu. Ale trzeba wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli ktoś nie ma zielonego pojęcia, to niech nie wrzuca do wora z szarlatanerią biofizykalnych metod, światłolecznictwa na przykład, aromoterapii, akupunktury, akupresury, to może też masaże wyrzućmy, po prostu wylejmy dziecko z kąpielą. Przecież to są idiotyzmy, proszę Państwa, kochani nasi. Mam wrażenie, tutaj niedawno przeczytałem, znaczy usłyszałem słowa byłego premiera pana Leszka Millera o pewnej posłance z Lewicy, o której powiedział, że z pewną sympatią obserwuje jej wznoszenie się powolne, czy coś takiego, wznoszenie się po drabinie ewolucji. To było no, zmasakrował, tak prawdę mówiąc, w fajnych słowach, inteligentnych słowach postawę tej po prostu posłanki. I słusznie. I dzisiaj ja to samo mówię, że nie obserwuję sympatią tego włażenia po drabinie ewolucji niektórych ludzi. Słuchajcie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie chodzi o to, jeszcze raz powtarzam, że się wymądrzam, ale ci ludzie, decydenci, którzy nie mają, oni mają konkretną jakąś wiedzę, ale o taką, tutaj wiecie, pudło. Nie mam tutaj pudła pod ręką, więc chętnie bym wlazł i tylko widział przez mały otworek to, co oni dostrzegają. Nic więcej. Po prostu klapy na oczach. Nie mają zielonego pojęcia. Brak pokory w stosunku do przyrodniczej rzeczywistości. Jak zawsze powiadał profesor nieodżałowany pamięci Włodzimierz Sedlak. Rewelacyjny naukowiec. Ksiądz profesor. Przy okazji. Kochani, dobrze, tyle, że tak powiem, wywnętrzania się. Przeczytam wam pewien rozdział z mojej książki Biomagnetyzm, tom pierwszy. Jeszcze raz powtarzam, pola magnetyczne, energia zniszczenia, energia życia, źródło witalności organizmu. Dlaczego z tej książki? Dlatego, że no właśnie, tu są terapie polami magnetycznymi. Światłoterapia jest opisana, to też jest, to jest fala elektromagnetyczna, po prostu światło. Więc po prostu dlatego, że zetknąłem się w przeszłości. Proszę pana, co to za bzdury? Nie ma żadnych dowodów naukowych, że takie coś może działać na organizm. To były słowa wielu lekarzy. Więc pora, i więc dlatego w tej książce jest pewien rozdział. I za chwileczkę go przeczytam.
podyskutujemy ewentualnie. Bardzo jestem ciekaw waszej opinii, co na ten temat sądzicie, więc będę wdzięczny za wszelkie lajki, po prostu komentarze i tak dalej. I teraz udostępnię ekran, kochani. I tu mam, dobrze, udostępnij. OK, w porządku. Mam nadzieję, że to, co mam tutaj, to będzie, momencik, zaraz zobaczymy powiększenie ekranu. Zrobimy jeszcze bardziej, żebyście wy również mogli spokojnie śledzić ten tekst. No powiedzmy na 180%. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. A więc postawoskleroza ma się dobrze, czyli mentalne skostnienie, zabetonowanie naszych mózgów. To prawda, że ciągle trwają prace nad nowymi generacjami leków, nad wyprodukowaniem cudownej pigułki na przeróżne choroby. Ludzie ciągle umierają na raka, AIDS, choroby układu krążenia, cukrzycę, a ci, którzy jeszcze nie umarli, czekają z nadzieją. A może, słuchajcie, część olbrzymich środków finansowych przeznaczyć na inne badania, na inną produkcję, ale nie o tym samym celu. Chodzi o wyleczenie i skuteczne zapobieganie chorobom. Tylko co wówczas stałoby się z całą branżą farmaceutyczną? Jak jest jednak dzisiaj? Najczęściej stosowana jest, kochani, farmakoterapia. Fizykoterapia, bo jest takie coś, przecież doskonale o tym wiecie, wykorzystuje działanie pól elektromagnetycznych, stałych impulsowych oraz na przykład ultradźwięków. W tym jednak przypadku środki fizykoterapeutyczne są nieśmiałe i stosowane zwykle przy rehabilitacji pourazowej. Króluje więc farmakoterapia. I tutaj dodam od siebie, że ten sam mechanizm dotyczy akupresury, akupunktury, aromoterapii, litoterapii, czyli leczenia. Wyjdzie ze mnie szur, szarlatan, jeszcze jakieś tam etykietki można przykleić. Litoterapia, czyli leczenie kamieniami. Ktoś może powiedzieć, to sobie facet połóż mózg, ten kamień na mózg i się lecz. Ale ja o tym wiem, o co chodzi, bo tutaj chodzi o tak zwany biorezonans. W naturze wszędzie mamy, przyroda cała jest tak zwana, dzielona jest na ożywioną i nieożywioną. Ale w kamieniach, kamienie, głazy, ale kamienie również szlachetne, to są zbudowane z różnych pierwiastków. Te są z atomów, te z elektronów. Każda z tych struktur ma odpowiednie wibracje. I nasze ciała mają odpowiednie wibracje. Czasami dochodzi do rozstrojenia organizmu, ale zaraz będziemy pewnie jeszcze o tym mówić. Rzecz jasna, medycyna tradycyjna obawia się, czyli tak zwana alopatyczna, obawia się ingerencji w biochemię organizmu z użyciem pól elektromagnetycznych. Wiąże się to przede wszystkim z niedoinformowaniem lekarzy, niechęcią do stosowania nowatorskich metod terapeutycznych, ogromnym oporem farmaceutycznego lobby, brakiem czy też niewielkim jeszcze rozpowszechnieniem technicznych urządzeń terapeutycznych, brakiem zainteresowania czynników państwowych, finansowaniem zabiegów magnetoterapeutycznych czy magnetostymulacyjnych, jak każdych innych zabiegów. To dotyczy oczywiście wszystkich innych metod biorezonansowych, jak powiedziałem, akupresury, akupunktury, aromoterapii, leczniczych właściwości esencji, załóżmy kwiatowych, roślinnych itd., itd. I dopóki na wydziałach medycznych terapia polem elektromagnetycznym nie zostanie włączona do programu studiów, a więc dopóki lekarz akademicki na swoich studiach nie otrzyma informacji i nauczania o tych wypróbowanych formach terapii, dopóty pozostanie mu tylko żmudna droga informacji uzupełniającej. I teraz tutaj ode mnie uwaga, przez cały czas wiecie, jakie metody są stosowane dyskredytowania tych, którzy mają inne zdanie przez media głównego nurtu? Przyklejanie etykietek. Foliarz, szur, to jest nienaukowe. A co to znaczy nienaukowe? Co wy o tym wiecie? Nie mówię oczywiście do was, kochani, tylko do tych cwaniaczków, którzy nie mają nawet zazielenionego pojęcia o tym, o czym mówią. Dzisiaj słuchałem też pewnej audycji o teoriach spiskowych. Wypowiadało się dwoje ludzi, pewna znana dość dziennikarka i pewien gość, którzy nie mają pojęcia. Między innymi tam mówili o nowej germańskiej medycynie. Takie bzdury mówili, że głowa mała.
W USA Narodowy Instytut Zdrowia przeznacza ogromne fundusze na badania w dziedzinie medycyny tzw. niekonwencjonalnej, między innymi nad bioenergoterapią. Działalność lekarzy medycyny naturalnej przy uniwersytetach amerykańskich jest już normą. Na Uniwersytecie Harvarda, również w USA, studenci medycyny mają obowiązek zaliczenia przedmiotu niekonwencjonalne metody leczenia. Dodajmy na koniec, że certyfikaty dotyczące bioenergoterapii wydają już od wielu lat m.in. Uniwersytet Stanford i Oxford. I teraz pytanie, dlaczego? Dlatego, że amerykańscy lekarze zauważyli, że masa ludzi ucieka od nich, od medycyny konwencjonalnej, akademickiej, alopatycznej, w stronę innych metod. Znowu dlaczego? W swej zasadniczej koncepcji akademickie kształcenie medyczne wciąż jeszcze jest zorientowane symptomatycznie, czyli na objawy, a nie przyczynowo. Zaś punkt ciężkości ciągle jeszcze znajduje się, jak już powiedzieliśmy, w farmaceutycznych i operacyjnych metodach terapeutycznych, czyli na zasadzie jak z nowotworami. Wytnij, otruj, spal. Chory człowiek zawierza, mniej lub bardziej ślepo, radzie swego lekarza. Czy ta rada i zaproponowane metody leczenia są dla niego optymalne, czy też istnieją inne, może lepsze alternatywy, których jego lekarz domowy jeszcze nie zna, tego pacjent z braku wiedzy medycznej nie może ocenić. Ogólny wzrost chorób przewlekłych, który mimo wszystkich będących do dyspozycji środków medycyny akademickiej nabiera coraz większych rozmiarów, powinien nas zastanowić. Kochani, mamy ponad 70 chorób uznanych za tak zwane cywilizacyjne. Miażdżyca, niepłodność, bezpłodność, dna moczanowa, RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów, artrozy, gonartrozy, nowotwory, kilkadziesiąt nowotworów, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, policystyczne jajniki, oczywiście choroby układu krążenia, autyzm, alergie, astma i tak dalej, i tak dalej. Leczenie, jakie leczenie, ludzie? Nie tylko lekarz winien być świadom tego, że organizm z niedoborami energetycznymi będzie osłabiony. Nie będzie więc dysponował wystarczającą energią własną dla skutecznego przetwarzania leków czy innych zabiegów terapeutycznych. Przecież z zasady wszystkie procesy lecznicze zależą od sprawnej przemiany energii w komórkach. Należy więc wyraźnie stwierdzić, medycyna przyszłości coraz śmielej będzie sięgać po fizykalne metody leczenia i zapobieganie schorzeniom, rezygnując z farmakologii wszędzie tam, gdzie będzie to tylko możliwe. Tu nie tylko będzie ta medycyna przyszłości sięgać po fizykalne metody leczenia, ale po wszelkie inne, skuteczne po prostu. Bo nie można dzielić medycyny na akademicką i jakoś alternatywną, komplementarną. Medycyna powinna być jedna. Ma to być medycyna wyleczania, medycyna skuteczna. Zdajemy jednak sobie sprawę z tego, że nie będzie to takie łatwe. A dlaczego? Ponieważ wielkie koncerny farmaceutyczne zrobią wszystko, by nie ustąpić pola. Chodzi przecież o niewyobrażalnie wielkie pieniądze. Niewyobrażalnie. Dziś przemysł farmaceutyczny kontroluje pisma medyczne, ma wpływ na ustawy parlamentarne dotyczące spraw zdrowia, ma kolosalny wpływ na wielu lekarzy. Ci z kolei, jeszcze w ogromnej większości, bazując na wieloletnich przyzwyczajeniach i wykształceniu wyniesionym z akademii medycznych, niechętnie, czasami wręcz wrogo, odnoszą się do najnowocześniejszych osiągnięć medycyny fizykalnej czy bioelektroniki. Oczywiście akceptują urządzenia techniczne w diagnostyce, ale nie we wspomaganiu leczenia lub samym leczeniu. I jeszcze raz chcę tylko wyraźnie powiedzieć, bo ja się tutaj w książce koncentrowałem na metodach biofizykalnych, ale to dotyczy wszelkich innych metod. Czy to jest bioenergoterapia, czy to jest biorezonans, czy aromoterapia, czy litoterapia, czy leczenie światłem, to też jest odmiana magnetoterapii i tak dalej. Do tego dochodzi niechęć w poznawaniu nowych sposobów terapeutycznych. Jest to dziwne, ponieważ już samo złożenie przysięgi Hipokratesa do tego obliguje. Co prawda, kochani, nie ma już w tej chwili od razu, żebyśmy się dobrze rozumieli. Lekarz nie składa żadnej przysięgi Hipokratesa. Lekarz składa przyrzeczenie lekarskie. Wygooglujcie sobie, jak ono brzmi. Przyrzeczenie lekarskie. Zobaczycie, co tam jest napisane ciekawego. Lekarz, uwzględniając zasadę primum non nocere,
przede wszystkim nie szkodzić, ma być otwarty na wiedzę. Że co? Że lekarze oburzą się na takie diktum? Jestem spokojny. Mądrzy lekarze, oddani swoim pacjentom, poszukujący wiedzy i otwarci na nią z pewnością tego nie zrobią. I przykłady mieliśmy w ostatnich kilku latach, że wielu lekarzy, tych mądrych, tych oddanych ludziom straciło uprawnienia do wykonywania swojego zawodu. Na tej wspomnianej przeze mnie Komisji Zdrowia Sejmu wypowiadał się tam też jeden lekarz na ten temat i powiedział, że bardzo dobrze, generalnie takiego słowa zabrzmiały, że my jako środowisko lekarskie musimy eliminować ze swojego grona tych, którzy nie postępują zgodnie z nauką. Jaką nauką? Czy ten gość w ogóle ma jakieś zielone pojęcie o tym? Wiemy również, że korporacje spożywcze, farmaceutyczne, chemiczne, biotechnologiczne, agrobiznesu i medyczne wywierają ogromny wpływ na rządy państw i światowe organizacje zajmujące się problematyką żywności i zdrowia, mające na celu wprowadzenie do obrotu taniej, przetworzonej, o niskich wartościach odżywczych żywności oraz wyłącznie farmakologiczne metody leczenia. Sprawdzone w praktyce od tysięcy lat terapie naturalne, takie jak ziołolecznictwo, dietetyka, aromoterapia, akupunktura i tak dalej, zaczęły podlegać w krajach Unii Europejskiej urzędniczej jurysdykcji. Stawia się także celowe przeszkody w rozwoju biofizykalnych metod leczenia opartych na przykład na terapeutycznym działaniu naturalnych pól magnetycznych, magnetostymulacji. Zatrważającym jest fakt, że próbuje się odbierać nam fundamentalne prawa obywatelskie, wolność wyboru sposobów odżywiania i sposobów leczenia. Oni wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre. To w tym momencie wywołuje to we mnie bunt. Jestem takim, jak mówi moja partnerka, jestem kosmicznym rebeliantem i mówię no way. No way, basta, precz. 4 lipca 2005 roku, zobaczcie, 20 lat temu, odbyła się w Rzymie 28. sesja pełnej Komisji Kodeksu Żywnościowego, Codex Alimentarius. Wygooglujcie to sobie również, poczytajcie, co to jest. Najwyższego organu planety do spraw żywności, powołanego w 1963 roku przez Światową Organizację Zdrowia, WHO, oraz Organizację do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO przy ONZ. Na sesji tej przyjęto ostateczną formę wytycznych dotyczących zaleceń Codex Alimentarius w sprawie witamin i dodatków do żywności. I teraz uwaga. Chociaż wytyczne jako takie nie ograniczają sprzedaży dodatków, zakazują jednak rozpowszechniania informacji o chorobach i żywieniu oraz wzywają do ustanowienia w przyszłości ograniczonych dawek po przeprowadzeniu naukowej analizy nieszkodliwości środków odżywczych zawartych w pigułkach, kapsułkach. I dlatego cały czas jest atak na dobrą suplementację, na naturalną, wieloskładnikową suplementację. Suplementy, diety, a po co? Wystarczy się tylko normalnie odżywiać, prawidłowo się odżywiać. To są takie, wiecie, słowa klucze. Prawidłowe odżywianie, właściwe odżywianie. A co to oznacza? Gdzie Kowalski z panią Kowalską mogą się dzisiaj zdrowo odżywiać? Skąd? Będą brać produkty z hipermarketów? W małych sklepikach zresztą to samo. Dalej. Przedstawiciele konsumentów, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, obawiają się, że wytyczne mogą być w połączeniu z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie dodatków do żywności pierwszym krokiem w kierunku ścisłej kontroli żywności, która będzie korzystna dla podejścia farmaceutycznego do chorób, przeważając nad aktywną, realizowaną przez konsumentów prewencją, zapobieganie chorobom. To jest fragment z pisma Nexus, numer 1 z 2006 roku, wieści z globalnej wioski itd., itd. Efektem tego jest stopniowe wdrażanie w życie przepisów wprowadzających ścisłą kontrolę żywności zgodnie z interesami wielkich koncernów spożywczych, farmaceutycznych. Ma również obowiązywać wyłącznie farmakologiczne podejście w lecznictwie z pominięciem indywidualnej profilaktyki zdrowotnej.
Takie działania, kochani, mają być rozłożone w czasie i wy to doskonale o tym wiecie, aby konsumenci przyzwyczaili się do powolnych, prawie niezauważalnych zmian i ograniczeń. To typowy sposób gotowania żaby ze stopniowym, prawie niedostrzegalnym podwyższaniem temperatury wody. Żaba nawet nie zauważy, kiedy się ugotuje. Sami wiecie doskonale, kochani, że tą żabą, tymi żabami jesteś ty, jesteśmy my wszyscy. Działania te wspiera wielu przedstawicieli mediów głównego nurtu, podważając skuteczność i bezpieczeństwo naturalnych terapii. Internet, gazety, wszelkie różne szmatławce są pełne tego typu historii. Dyskredytuje się ludzi, którzy naprawdę mają czyste intencje. Ja też wielokrotnie byłem wyzwany od foliarzy, od szurów. Też to wszystko, co piszę, to jest nienaukowe, bzdury, a ja przecież udowadniam. Proszę bardzo, są artykuły naukowe, linki, tylko trzeba poszperać. Powołują się ludzie często na wyniki badań prowadzonych na zlecenie koncernów, nie uwzględniając badań prowadzonych przez niezależne laboratoria. W ten sposób przygotowuje się opinię publiczną na przyszłe ograniczenie dostępu do wielu produktów prozdrowotnych lub ich całkowite wyeliminowanie z rynku. Takim działaniom należy się przeciwstawić, chociażby poprzez zainteresowanie wiedzą prozdrowotną, bowiem o własne zdrowie musimy zatroszczyć się sami. Każdy, kto nadal bagatelizuje ryzyko i stosuje wygodną strategię udawania, że się nic nie dzieje i nie ma poważnego zagrożenia, każdy, kto patrzy krótkowzrocznie i uważa, że jedynie bieżące interesy gospodarcze są najważniejsze, przygotowuje przerażającą przyszłość następnym pokoleniom. Mamy dzisiaj, kochani, niepełnowartościową żywność, czyli produkty do jedzenia, zawierającą mnóstwo chemicznych ulepszaczy. Mamy zanieczyszczoną wodę. Wielu z nas wie już doskonale, że musi dożywiać organizm naturalnymi suplementami diety, instalować domowe filtry do wody, bo nasza woda z wodociągów jest brudna. Z tych samych względów powinniśmy zadbać, o energetykę naszego organizmu poprzez inny rodzaj suplementacji. Suplementację polami magnetycznymi kompatybilnymi w stosunku do ludzkiego ustroju. Do tego celu służą na przykład urządzenia, które można używać także w domu. Ich terapeutyczne, bioelektromagnetyczne, regulacyjne działania opierają się na rozwiązaniach istniejących w naturze. Ale tu jest, kochani, pewien problem. Jaki problem? Zaraz, bo mi tutaj coś nie chce się przeskrolować. Momencik. Zaraz zobaczymy. Jest właśnie jeszcze problem. Otóż jaki problem? Ten problem to my, nie mogę tutaj akurat w tej chwili podświetlić, coś się stało z moją myszką, przepraszam bardzo. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, o co chodzi. A, się wyłączyła po prostu niechcący. Jest jeszcze jeden problem, to my, pacjenci, z naszą barierą mentalną. Chcemy być wyleczeni, chcemy ufać medycynie i to zupełnie zrozumiałe. Mimo jednak często absolutnego braku postępu w leczeniu choroby, mimo negatywnych doświadczeń innych leczonych, trzymamy się kurczowo wyłącznie typowych akademickich metod leczniczych, chcąc wierzyć, że akurat w naszym przypadku terapia będzie skuteczna. To dotyczy na przykład nowotworów. Ludzie widzą, że inni umierają, a jednak będą się poddawać dalej temu czerwonemu diabłowi. Stare porzekadło mówi, tonący brzytwy się chwyta. Tymczasem często mamy do dyspozycji nie brzytwę, ale sprawdzone, skuteczne koło. Koło ratunkowe o dostatecznej wyporności i jednocześnie boimy się z niego skorzystać, choć nie jawi się już żadne inne wyjście. No może to i dobre, ale inni tego nie zastosowali. A co wiemy o tych innych, kochani? Czy znamy ich? Mógłbym powiedzieć szalony Kolumb, po co płynąć do Ameryki, o której nie wiedział, że istnieje, skoro nikt inny tego przed nim nie zrobił. Zresztą wcale nie będziemy pierwsi, nie będziemy Kolumbami. I jest to przykład swoistej homeostazy życiowej, pewnych mentalnych przyzwyczajeń. To ta swoista homeostaza życiowa, równowaga, ustabilizowana pozycja to kolejny
w których porusza się nasz mentalny wóz. Najczęściej więc spotykanym paradygmatem jest postawoskleroza, czyli po prostu skostnienie. Czy nie przyjmujemy takich podstaw, w dodatku bezkrytycznie? Często musimy przejść dopiero metamorfozę wyobrażeń i pojęć. Musimy wyprowadzić nasz wóz z głębokich kolejn przyzwyczajeń, szablonów, utartych, stereotypowych pojęć, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić, mimo niewygody poruszania się w kolejnach. Jednak większość z nas odrzuca zdecydowanie to, co kłóci się z ich światopoglądem. Nawet nie próbując się nad tym zastanowić. Mamy przekonania, jak mówi Nietzsche, Friedrich Nietzsche, przekonania są największym wrogiem prawdy. Czyli nasze ograniczone umysły czynią nas swoimi więźniami. Musimy, kochani, wejść na nowy szlak odmiennego myślenia. Nie jest to z pewnością łatwe, często jest spóźnione. Przypuszczam, że wielu z was zna takie przypadki. Mnóstwo wysiłków całej rodziny, mnóstwo wyrzeczeń, wydane na leczenie u specjalistów ogromne pieniądze i często kompletna bezsiła akademickiej medycyny. Dopiero wówczas pełna niewiary decyzja. No dobrze, spróbujemy. A nasz chory już jest w stanie terminalnym na progu śmierci. I jest takie porzekadło, proszę o wybaczenie tutaj dosadności. Umarłemu to i kadzidło nie pomoże. Niewiara więc się ugruntowała. No wiedzieliśmy, że i to nie pomoże. Ale kiedy? Ale kiedy miałem takie przypadki pacjentów, to nie byli moi pacjenci, bo ja nie jestem lekarzem. Chodziło o wspieranie, czym wesprzeć organizm. No dobrze, było wsparcie, ale z drugiej strony to było tak późno, na przykład akurat nowotwór odbytu, spalona chemią, radioterapią, po prostu spalony cały odbyt, po prostu 40, zdaje się, paroletni człowiek i co z tego? Co można było zrobić? To są trudne rzeczy. Powinniśmy być istotami odpowiedzialnymi. Każdy z nas otrzymał wolną wolę i możliwość swobodnego podejmowania wszelkich decyzji w wybranym przez nas czasie, więc wiemy doskonale, że żaden inny człowiek oprócz nas samych nie jest dysponentem naszego życia i zdrowia. Została poddana tu pod rozwagę nowa idea. Chodzi o to, by nikt z nas nie tkwił w klatce starych paradygmatów, a raczej rozerwał jej pręty, wyszedł nie i zobaczył nowe możliwości. Czasami zupełnie nieprawdopodobne i wprost szokujące. Oficjalna wersja rzeczywistości niekoniecznie jest wersją prawdziwą. To, co klepią nam w mediach głównego nurtu, to niekoniecznie jest prawda. Więc inaczej, parafrazując słowa profesora Sedlaka, najbardziej nieprawdopodobna jest prawda przyrodniczej rzeczywistości, ale wyłącznie dla ignorantów trwających w swoim zaciekłym uporze. Tutaj a propos ignorancji. Każdy z nas jest ignorantem w mniejszym lub większym stopniu, w różnych dziedzinach. Nikt nie ma ostatecznej wiedzy, ale jest ignorancja pozytywna i jest ignorancja negatywna. Ignorancja pozytywna to jest proste stanowisko. Słuchaj, nie mam o tym zielonego pojęcia, ale powiedz mi, o co chodzi. Daj mi tą wiedzę, chcę się tego nauczyć, chcę to poznać. To jest ignorancja pozytywna. A ignorancja negatywna mówi, ja w to nie wierzę, to są bzdury, ja nigdy o tym nie słyszałem. Nie, odrzucam to. No i dobrze, no to jest ignorant negatywny. Powinniśmy więc mieć świadomość, że również naukowcy nie są wolni od uprzedzeń i coraz częściej stają przed problemem, że to, co dziś kłóci się ze zdrowym rozsądkiem, jutro może być bazą do tworzenia rewolucyjnych idei opisujących świat. Nie można więc odrzucać a priori z góry nawet zwariowanych pozornie teorii. A nuż okaże się, że wariactwo jest po prostu genialną myślą, genialnym odkryciem. Wielki fizyk norweski Niels Bohr powiedział kiedyś do swojego asystenta: pańska teoria jest zwariowana, ale nie na tyle zwariowana, aby była prawdziwa. I jeszcze słowa Nielsa Bohra. Kto rzeczywiście pragnie wymyślić coś nowego, nie może nie być szalonym. W tym pozytywnym słowa znaczeniu.
łamiącym paradygmaty. Nie z angielskiego mad, czyli w ogóle świr totalny, tylko crazy. Taki pozytywny szaleniec. Jak Jezus, który był szalony w tamtych czasach. Ten sam Niels Bohr był również autorem stwierdzenia, że rzeczywistość nie jest czymś niezależnym i stabilnym, bo jedyna stała w naszej rzeczywistości to jest zmienność. I taki niekonwencjonalny sposób myślenia przyczynił się do rozwoju fizyki kwantowej, której odkrycia pozwoliły wyjaśnić wiele fenomenów. I jak tu mówić o zdrowym rozsądku? Skoro sami fizycy kwantowi twierdzą, że ich dziedzina ma niewiele wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Po raz trzeci zacytujemy Bora. Jeśli ktoś nie jest zaszokowany fizyką kwantową, to znaczy, że jej nie zrozumiał. I teraz pytania. A czy wierzyć może w biopole? Czy wierzyć w aurę wokół naszego ciała? Czy wierzyć w jakieś pole? Czy wierzyć, że jakieś pole może nas leczyć lub wspomagać leczenie? I tu będzie cytat z pana Piotra Koncewicza, Podejrzewanie świata. Kiedyś był taki periodyk Nie z tej ziemi. Czy człowiek kulturalny może wierzyć w cuda, w zjawiska niezwykłe, fenomeny, o których głucho w szkole, których nie znajdziemy w podręcznikach fizyki, w panowanie ducha nad ciałem, w przepowiadanie przyszłości, w ladające talerze, w telepatię? Czy to nie jest po prostu kompromitacja? Skąd się taka postawa bierze? Najogólniej zapewne z braku otwartości umysłu na rzeczy niekonwencjonalne, ale także stąd, że jedne zjawiska często przeczą drugim i trudno je wszystkie złożyć w zborną i teoretycznie racjonalną całość. Warto jednak sobie uświadomić, że właśnie dzieje burzliwego rozwoju nauk ostatnich stuleci dowiodły, jak pobieżna, naskórkowa wręcz jest nasza wiedza. Mamy więc prawo, a może i obowiązek, podejrzewać, że i obowiązujące dzisiaj poglądy nie są jakąś ostateczną prawdą. W biopole więc nikt nie musi wierzyć. Ale w elektryczność wierzymy? Czy jednak ktokolwiek i kiedykolwiek widział prąd elektryczny? Czy nasi pradziadowie mogli wierzyć na przykład przepowiedniom o latających żelaznych machinach przewożących ludzi? Przecież przeczyło to ich logice i doświadczeniu. I tutaj znowu cytat. Jak wytłumaczyć tego rodzaju zjawiska? Jak je rozumieć? Ale czy tylko dlatego, że ich nie rozumiemy, mamy prawo ich nie akceptować? Przede wszystkim należałoby dążyć do poznania tego wszystkiego, co stworzyła natura dla dobra człowieka. To są słowa dr Stefanii Szantel-Powolny, lekarza medycyny i bioenergoterapeuty. Drugi jeszcze cytat. Jak to możliwe, ktoś zapyta, że ja, naukowiec, tak walczę z nauką? Otóż właśnie dlatego, że sam jestem naukowcem. Chciałbym, aby nauka była poważna, a nie wystawiała się raz po raz na pośmiewisko. A wystawia się raz po raz. Opisywałem takie przypadki w moich poprzednich wpisach. Biofotony, pamięć wody, zimna fuzja, radioastronomia. Raz po raz uczeni mężowie deklarują, że jakieś zjawisko nie istnieje, bo jest sprzeczne z naszą wiedzą, z nauką. Zaś potem, gdy okaże się, że zjawisko istnieje i ma się dobrze, gęba w kubeł. Skoro istnieje, to się za nie zabieramy. Żenujące to. Metoda deklarowana poprzez encykliki i ośmieszanie, przyklejanie etykietek, foliarze, szury, spiski, nienaukowość. To jest typówka. I ośmieszanie naprawdę nauce nie przystoi i ją deprecjonuje w oczach odbiorców. A przecież nic lepszego od nauki, prawdziwej nauki, otwartej na nowe, przepraszam, tu muszę przeskrolować, nie znamy. Więcej pokory, więcej powagi, więcej rzetelności, koledzy uczeni. Profesor Arkadiusz Jadczyk, fizyk. Kochani, współczesny człowiek choruje. Medycyna czyni dzisiaj olbrzymie postępy w rozwoju nowych form terapii, ale jest to w przeważającej mierze przeciwdziałanie skutkom, a nie przyczynom.
Chodzi o to, żeby tylko kupować leki, być leczonym, 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 jak najdłużej. Jest więcej. Dzisiejsza medycyna akademicka praktycznie absolutnie bezsilna, jeśli chodzi o zapobieganie szerzącej się pandemii chorób cywilizacyjnych. Gdzie kryje się podstawowa przyczyna takiego stanu rzeczy? Jak mówił ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak, największą przeszkodą w poznawaniu przyrody jest człowiek z wytworzonym światem wyobrażeniowych szablonów. Niestety każdy z nas jest obarczony głęboko zakorzenionymi przekonaniami, prawdami, które często nie są prawdą, wierzeniami, które często okazują się złudne i wyrytymi przez innych wzorcami. Ktoś nam coś powiedział, ktoś nam coś mówił, wyszedł autorytet, ekspert tak zwany i powiedział, że coś jest prawdą, zgodnie z nauką. W ciągu ostatnich kilku lat tacy eksperci się pojawili, skompromitowani. Nie będę tutaj wymieniał nazwisk tych koryfeuszy medycyny, bo po prostu nie ma sensu, ale wielu znacie. Znowu się zaczynają pojawiać w mediach. Znowu jest straszenie nas. Znowu będzie jakaś pandemia i tak dalej, i tak dalej. Ciągle gonimy za potwierdzeniem stwarzanych przez nas samych dogmatów. A przecież już dawno wielki filozof Spinoza powiedział: myśleniu ludzkiemu nie mogą być postawione żadne granice, gdyż pochodzi ono od Boga. Więc kto to wymyśla? Te wszystkie paradygmaty, te kłamstwa, te manipulacje, te oszustwa, to obrzucanie błotem inaczej myślących, to przyklejanie etykietek różnego rodzaju. Jeszcze raz powtarzam, jesteś szczurem, jesteś foliarzem, wyznajesz terapie spiskowe, jesteś antyszczepionkowcem, płaskoziemcem i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy, że się z jedną rzeczą nie zgadzam, a od razu jest cały kubeł śmieci wylewanych. Słowa Maxa Plancka. W pierwszym etapie nauka zawsze zwalcza nowe idee i twierdzenia, a także ich zwolenników przeciwstawiających się akceptowanym poglądom. Jeśli się okaże, że te idee tylko częściowo są nie do utrzymania, to w drugiej fazie będą przebadane przez naukę. Jeśli znajdą uznanie, to w trzeciej fazie są przedstawiane jako rezultaty badań naukowych, nie przynosząc właściwie uznania duchowym ojcom tych osiągnięć. To tłumaczy, kochani, dobitnie, dlaczego w medycynie tak trudno przyjmują się wszelkie nowości. Techniki medycyny tak zwanej niekonwencjonalnej lub fizykalnej. Wielu naukowców, lekarzy często kpi z różnorodnych teorii i hipotez wysuwanych na przykład przez psychotroników, bioenergoterapeutów, radiestetów. Zwykle tacy krytykujący nie mają najmniejszej nawet wiedzy o przedmiocie sporu. I to dowodzi tylko skostnienia, arogancji, ignorancji i braku pokory tychże naukowców w stosunku do przyrodniczej rzeczywistości. A może też i strachu o utratę swojego autorytetu. Strachu o to, że może trzeba będzie zmienić swoje dotychczasowe przekonania i przyznać się do błędów. Jak mówił Arthur Schopenhauer, łatwiej jest coś obalić, niż udowodnić, wywrócić, niż postawić. Cytat: do pewnej wiedzy trzeba dużej dojrzałości i otwartości umysłu, krępowanego często przez dogmaty współczesnej nauki, której fundamenty, jak się okazuje, nie stanowią podłoża pod tak solidną budowlę. Czwarty wymiar, numer 12 z 2005 roku, Magiczny świat według Ruperta Sheldrake'a, autor Damian Trela. Więc nie do wiary? Prawda Boga nigdy nie była do wiary dla myślących inaczej. Niestety nie wszyscy ludzie nauki posiadają format Bora, Einsteina czy innych słynnych naukowców łamiących schematy myślowe. A przecież tacy wielcy fizycy jak Albert Einstein, Max Planck, David Bohm, Werner Heisenberg, Arthur Holly Compton, Stephen Hawking, James Jeans i wielu, wielu innych zainteresowali się metafizyką i nigdy tych zainteresowań nie zarzucili.
A przecież tutaj cytat, ludzie tacy jak Einstein, Schrödinger, Heisenberg byli mistykami. Louis de Broglie, Max Planck, Niels Bohr, Wolfgang Pauli, Sir Arthur Eddington, Sir James Jeans dzielili ów mistyczny czy też duchowy pogląd, że w przepastnej głębi swego istnienia, w samym centrum czystej świadomości jesteś nieskończenie, wiecznie niezmienny, zjednoczony z duchem, z Bogiem, ze wszystkim. To są słowa Kena Wilbera, śmiertelni, nieśmiertelni. Znowu cytat. Kiedy masz pierwszy raz przed sobą instrukcję składającą się z 3,1 miliarda liter, która zawiera wszystkie rodzaje informacji, wszystkie rodzaje tajemnic dotyczących rodzaju ludzkiego, nie możesz tego oglądać strona po stronie, nie czując strachu. Nie mogę pomóc, ale mogę patrzeć na te strony i mieć niejasne poczucie, że daje mi to pogląd na umysł Boga. Widzę Bożą rękę w pracy poprzez mechanizm ewolucji. Jeśli Bóg wybrał stworzenie ludzi na swój obraz i zdecydował, że mechanizm rozwoju będzie najlepszą drogą, by tego dokonać, mamy powiedzieć, że to nie jest sposób? To są wypowiedzi Francisa Collinsa, szefa The Human Genome Project, realizowanego w National Human Genome Research Institute w USA. Człowieka, który rozkawałkował ludzki genom. Ateisty przez 27 lat, który stał się chrześcijaninem. I tak dalej, i tak dalej. Wielu wielkich uczonych na ogół twierdziło, że musi istnieć Bóg. Wszechmogący, genialny stwórca, inteligentny kreator, najwyższa inteligencja. Mogli mieć co najwyżej różne opinie na temat natury najwyższego stwórcy. Przykładem może być Einstein, który nie będąc człowiekiem religijnym twierdził, że studiowanie fizyki prowadzi nieodwołalnie ku metafizyce. Twierdził również, że istnieje niematerialna, duchowa przyczyna istnienia wszechświata materialnego w postaci wyższej, rozumnej istoty objawiającej się w niepojętym istnieniu wszechświata. Czy wielu jednak z nas wie o takich aspektach życia i pracy najsłynniejszych przedstawicieli nauki? Czy jesteśmy w stanie przyjąć dziś inne niż dotychczasowe sposoby myślenia? Często jest to dla wielu niesłychanie trudne, ale kochani, przecież niemożliwe do zrealizowania. Z tych właśnie przyczyn, tego mentalnego skostnienia, model biologiczno-chemiczny funkcjonowania naszych organizmów ciągle jest aktualny, ale postępowi nie da się jednak zagrodzić drogi. Dlatego między nimi poświęca się coraz więcej uwagi alternatywnym wobec akademickiej medycyny metodom terapeutycznym. W tym magnetoterapii, magnetostymulacji, działań biorezonansowych z wykorzystaniem tzw. fal milimetrowych. Chodzi o tzw. fonowy zapis rezonansu. Robi się doświadczenie z aromoterapią, ze światłolecznictwem i z wieloma innymi metodami. Uważam, że terapia pulsującymi polami elektromagnetycznymi może okazać się jednym z największych odkryć w historii medycyny. Dr David Williams z USA. A więc tutaj już w tej chwili już nie będę odnosił się do tych pól elektromagnetycznych i tak dalej, tylko kochani, zatrzymuję udostępnienie. Chodziło mi o to, żeby wskazać, kim my jesteśmy z naszymi skostniałymi często mózgami. Bo tak ktoś powiedział. Do dzisiaj powinniśmy kosić sierpami zboże. Był sierp? Był taki świetny w ogóle film Konopielka. Okazało się, że chłop pierwszy we wsi, w Taplarach, zaczął kosić zboże kosą. Pochlastał zboże kosą. To było koniec świata dla tych wszystkich mieszkańców. Co ty zrobiłeś, człowieku? Nie wolno zboża kosić kosą. Trawę tak. Sierp ptatowy. Może na naszych granicach powinna stać husaria nadal. Konnica. Iść na czołgi.
To są przykłady paradygmatów, skostnienia. Pora się obudzić, pora porzucić stare paradygmaty, stare przyzwyczajenia, pora zacząć się przyglądać tak zwanym ekspertom, co oni mają, i żebyśmy się dobrze zrozumieli. Wielu ludzi mówi, że jestem ekspertem w swojej dziedzinie. Powiem tak, wiem więcej niż wielu innych w tej mojej dziedzinie. Czy to chodzi o magnetostymulację? Mógłbym nawet powiedzieć, że w Polsce i w Europie również, bo wiem, jaka jest literatura, no nikt nie napisał akurat tylu książek na temat właśnie biomagnetyzmu chociażby. No tutaj akurat nie mam jeszcze jednej książki, ale to mniejsza z tym. Czyli na ten temat, kim my w ogóle jesteśmy pod względem fizykalnym. Opisuje bardzo szeroko te tematy, ale tu nie chodzi o prześciganie się. Stałem się w Polsce takim niechcącym ekspertem od kompleksowego wspomagania metabolicznego organizmu, bo pracuję na tym 12 lat systematycznie, a w ogóle tematami tymi się zajmuję się już 20 ponad 5 lat. Od końca lat 90. ubiegłego wieku. Woda, no właśnie tutaj też mam książki o wodzie, też się będę reklamował. Woda, fenomen życia, tom pierwszy, tom drugi. Czego jeszcze nie wiedziałeś o wodzie? Co zawiera woda, którą codziennie pijemy? Tak, jestem pod tym względem ekspertem, czyli człowiekiem, który wie więcej niż wielu innych. Ale trudno, bardzo nie lubię tego słowa ekspert. I chodzi o to, że niezależnie od tego, że wiem, co wiem, nie zamierzam nikogo zmuszać, namawiać do czegoś, co jest niezgodne z ich paradygmatami. Macie być wolni. Ja mogę udzielić informacji, ale to wy decydujecie o tym, co z tą informacją zrobicie. Co chcę przez to powiedzieć? Jedynie tylko tyle, że ci tak zwani eksperci, którzy mają rzekomą władzę, którzy siedzą gdzieś tam na stołkach albo siedzą w mediach głównego nurtu, to mają władzę. No bo przecież prasa, media to jest czwarta władza, tak? Oni mogą kształtować nasze wyobrażenia, mogą nam kłamać, manipulować, bo im się tak wydaje. Niech się przestanie wydawać. A wy, kochani, życzę wam, żebyście byli ostrożni, żebyście byli suwerenni w podejmowaniu waszych decyzji wszelkich, żebyście myśleli, żebyście szukali wiedzy, żebyście szukali potwierdzeń, zaprzeczeń, żebyście wyciągali własne wnioski, żebyście byli wolni w każdym aspekcie waszego życia. Tego wam życzę. Dziękuję znowu, że żeście byli. Audycja była chyba dość długa. Nawet nie sprawdzałem w tej chwili czasu, jak to długo trwało. No i jest nieistotne. W każdym razie, cóż na zakończenie. Bądźmy jednak dobrej myśli. Ja jestem nieskończonym optymistą, dlatego że staram się troszeczkę szerzej widzieć wszystko w jakichś szerszych perspektywach. Pamiętajcie o tym, że jutro się może coś takiego wydarzyć, co przewróci wszystkie stoliki ustawione przez możnych tego świata. I że to, co ktoś nam ustawił, to się wszystko może rozsypać w proch i pył. Studiowałem kiedyś Biblię na własny użytek, bo byłem bardzo ciekaw, co tam jest. Apokalipsę. Słuchajcie, wszystko jest w porządku. Wszystko jest doskonałością. Idą naprawdę fajne, ciekawe czasy. Ale mamy być niepokorni. Nie przyjmować wszystkiego w ciemno, co nam wciskają. Kompletnie. Dobrze, kończymy już. Kochani, na zakończenie jeszcze przypomnienie. Jeżeli uważacie, że ta audycja spodobała się, jeżeli wzniosła coś nowego, była ci taka trochę filozoficzna, ale to jest nasze życie, to proszę o subskrypcję, chodzi o tych nowych naszych gości, o lajki, o ewentualnie wypowiedzi, co sądzicie na ten temat. Jestem bardzo ciekaw. Jak widzicie, jak czujecie, wielu z was, którzy zamieszczacie, staram się odpowiadać. Nie zawsze mam czas, możliwości, ale staram się odpowiadać, chociaż podziękować za wasze wpisy, za wasze lajki. Trzymajcie się, najlepszego dla was. Papacki. Do następnego zobaczenia. Pa.